Mówili, że AMOLED to szczyt możliwości. Mówili, że AMOLED nie może być smartfonem na nadgarstku. A potem Garmin wypuścił to. Fenix 8 Pro. MicroLED 4500 nitów, łączność satelitarna, LTE, rozmowy z nadgarstka. To wszystko w jednej obudowie? Czy to faktycznie król outdooru, czy tylko bardzo drogi gadżet, który częściej ląduje na ładowarce, aniżeli na szlaku? Przetestowałem go w wielu skrajnych warunkach. Bieganie, rower, narty, pływanie, wędrówki, po prostu wszędzie, gdzie się tylko dało. Mam twarde dane, zaraz Wam je pokażę. Zapraszam. Model, rozmiar, cena. Takie krótkie przypomnienie. Model Pro to totalnie nowa liga. Mój testowy MicroLED 51 mm to 8500 zł. Jest tytan, jest szafir i grubość 19 mm. Zapamiętajcie tę liczbę, ona bardzo dużo zmienia. Unboxing standardowo, kabel USB-C, instrukcja i zegarek. Tytanowy dekiel i ta czerwona obwódka przy przycisku start. Czuć pieniądze, ale czy technologię? Przejdźmy do testów praktycznych. Na pierwszy ogień idzie bieganie. Tutaj testowałem go versus mój Epix Pro Gen 2 razem ze Stridem i pasem na klatkę piersiową. Wniosek pierwszy. Przy pierwszym bieganiu dystans troszeczkę odpłynął, bo było 12100, podczas gdy na Epixie było 12300. Ale kolejne biegi praktycznie za każdym razem było w punkt. Zobaczcie parametry biomechaniczne, praktycznie identyczne. Kadencja 165, balans lewa-prawa noga 50%, ta sama długość kroku. Fenix 8 Pro czyta to perfekcyjnie, bez żadnych dodatkowych czujników. Największy plus? Precyzja śladu. Widać bardzo ładnie zarysowany szlak. Tam, gdzie biegłem, gdzie ściąłem zakręty, idealnie wytyczona linia. Tam, gdzie Epix lekko odjeżdżał, tak tutaj wszystko ładnie wykończone. W końcu ma do dyspozycji praktycznie każdy możliwy satelitarny system nawigacji. Stadion lekkoatletyczny. Tutaj jest magicznie. Po pierwsze, już wbiegając na stadion, zegarek informuje nas, że jesteśmy na stadionie, możemy sobie wybrać tor, którym będziemy później biegać. Dla mnie jest to niezwykle ważne, przez to, że często biegnę na stadion w formie rozgrzewki 3 km, tam robię interwały, po czym wracam 3 km do domu. I to jest ważne, by później wskazać konkretny tor, po którym będę biegał, by był jak najdokładniejszy dystans przebiegniętego interwału. I najważniejsze w tym przypadku, zrobiłem test 5200 metrów, czyli równe 13 okrążeń. I co? Miejsce startu było jednocześnie miejscem mojej mety. Idealnie w punkt. Przekroczyłem, dystans się od razu zwiększył. Ale w miejscu, w którym była meta, 5200 metrów. To jest precyzja, której potrzebują profesjonaliści. Bieżnia mechaniczna, czyli test, który ja po prostu uwielbiam, bo zawsze są totalne rozstrzały. W tym przypadku za pierwszym razem rozstrzał 700 metrów. 5000, a 4300 metrów. Można było oczywiście w zegarku ustawić, że przebiegłem 5, zrobić taki rodzaj kalibracji. Jak drugi raz biegłem na tej samej bieżni, już pokazał tylko 150 metrów różnicy. Myślę, że kilka kalibracji i Fenix będzie znał tą bieżnię dużo lepiej niż ty sam. A do czasu jak nie pozna, zawsze na zakończenie treningu wprowadzasz dystans, jaki został przebiegnięty i wszystko się zgadza. Tętno z nadgarstka to jest coś, co trzeba podkreślić. Ja chyba zaczynam się przekonywać do tętna z nadgarstka. Bo ja nie mówię już o takim zwyczajnym bieganiu, pływaniu i jeździe na rowerze, bo to sprawdzało się całkiem w miarę okej. Prawdziwy test jest na mocnych interwałach. Tutaj zrobiłem właśnie taki na stadionie lekkoatletycznym, mocno dociskając, z mocnymi akcentami. I jak wyszło? Średnia 150 versus 150. Max 180, max 181. Więc w zasadzie tylko na maksie jedno uderzenie serca więcej. A same wykresy niemalże się pokrywają. Widać, w którym miejscu przycisnąłem, a w którym trochę zwolniłem. Rewelacja. Jedno zastrzeżenie, zegarek musi być naprawdę mocno zaciśnięty na naszym nadgarstku. Rower. Tutaj niezależnie, czy to gravel, czy to szosa, Fenix jest po prostu takim naszym centrum dowodzenia, jak jedziemy. Wprowadzimy sobie szlak, którym możemy podążać po bezdrożach. Łatwo doprowadzi nas również do miejsca startu. Są to rzeczy, które można bardzo fajnie wykorzystać na jeździe rowerami. To, co ważne, to automatyzacja. Można sparować go z oświetleniem, tak żeby się automatycznie zapalało. Można go również sparować, na przykład z przerzutkami, jeżeli ktoś ma elektryczne. Co jest istotne, sygnalizuje, jeżeli jest słaba bateria, bo już kilka razy mi się zdarzyło, że w trakcie jazdy baterie mi się rozładowały. Jaki jest minus? Te 19 mm. Ciężko jest go zmieścić pod jakąkolwiek kurtką rowerową, no chyba że mamy bardzo luźną, ale na przykład na szosie to odpada. Ja tu jestem tradycjonalistą, pozostaję przy liczniku rowerowym. Basen. Pływanie to duży krok naprzód. Tutaj muszę podkreślić, że to jest pierwszy zegarek, który wykrył mój styl delfinem.
Liczenie basenów jest poprawne. Oczywiście zdarza mu się czasem połknąć jakiś basen. No to wszystko zależy od tego, jakie ruchy wykonujemy. To, co jest istotne, nie każdy może jeszcze o tym wie, pamiętajcie o dzienniku ćwiczeń. Jeżeli pływacie coś, przy czym nie używacie za dużo rąk, macie bojkę albo coś innego jeszcze, to wtedy załączajcie dziennik ćwiczeń, dzięki temu możecie sobie ręcznie wprowadzić, ile długości przepłynęliście i dzięki temu na zakończenie treningu mamy dokładny dystans, jaki przepłynęliśmy, bo standardowo, jeżeli robimy jakieś ćwiczenia, to zegarek może coś pomieszać. Siłownia to wygoda, liczenie powtórzeń działa zaskakująco dobrze. Do tego rozpoznawanie ćwiczeń też jest bardzo poprawne. Jeżeli coś źle rozpozna, zawsze w aplikacji możemy sobie zmienić na inne. Można wrzucić sobie gotowy plan albo korzystać z tych, które są już wbudowane w zegarku i tam nawet jest animowany zestaw ćwiczeń, który pokazuje, jak masz wykonać dane ćwiczenie. Ja jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony. Adaptacyjne plany treningowe, co fajne, możesz sobie wybrać, czy chcesz trenować bieganie, czy triatlon, czy siłę i stworzyć taki trening, który dostosowuje się i do Twoich możliwości, i do danego dnia. Taki mały trenerek, który siedzi tutaj w zegarku i mówi Ci, co, kiedy, jak masz robić. Patrzy również na Twoją regenerację, czy jesteś gotowy na dane ćwiczenie. Multidyscyplinarność. Bardzo trudne słowo, aczkolwiek bardzo potrzebne. Podczas gdy triatlon już jest takim totalnym standardem, w tym przypadku możemy sobie również dostosować inne ciekawe dyscypliny, na przykład przystosować nasz zegarek pod Hyroxa. Jest to dyscyplina, która staje się coraz bardziej popularna i w tym zegarku możemy sobie tak ułożyć zestaw sportowy, żeby dopasować się dokładnie w tą dyscyplinę. Ale to nie wszystko, bo wiele różnych innych również. A jeżeli chodzi o bazę aktywności sportowych, jakie mamy w tym zegarku, to wydaje mi się, że łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie mamy, bo jest tam tego naprawdę dużo. Bieganie, rower, pływanie, różne rodzaje tych dyscyplin, do tego wędrówki, wspinaczki, jeżdżenie na łyżwach, a nawet na nartach, i to zjazdowe, i to na biegówkach. Po prostu jest tego masa, nawet jazda konna. Ekran jest rewelacyjny, bardzo jasny, bardzo wyraźny, bardzo ładnie widać i wszystkie kolory, i wyraźne, i każdy piksel w słońcu po prostu perła. AMOLED wysiada. A latarka? W tym zegarku jest ona najjaśniejsza chyba z wszystkich, jakie dotychczas testowałem. I to jest coś, z czego kiedyś się śmiałem i stwierdziłem, po co mi w ogóle w zegarku latarka. Teraz doceniam jej funkcję i po prostu sobie nie wyobrażam życia bez zegarka z latarką. W tym wypadku z jednej strony jest bardzo fajny, bardzo jasny. Jeżeli biegamy po zmierzchu, możemy włączyć stroboskop na tym zegarku, dzięki czemu jesteśmy widoczni z kilometra. A jeżeli wieczorem nie chcemy nikogo obudzić, aczkolwiek potrzebujemy trochę światła, to załączamy czerwony kolor i jest rewelacja. Bateria, no tutaj jest największy minus ze względu na to, że jeżeli sobie włączymy Always Ona, dodatkowo po nowej aktualizacji można sobie włączyć nawet sekundy, które pokazują nam się na wyłączonym ekranie, ale strasznie to pożera baterię. W trybie Always On to są tylko 4 dni i to już sam zegarek pokazuje bez włączania dodatkowych aktywności, więc jeżeli jeszcze trenujemy z GPS-em, będzie tego mniej. Więc musimy albo wyłączyć Always Ona, albo się przyzwyczaić do częstszego ładowania zegarka. Mapy i nawigacja. Tutaj powiem trochę bez zmian, bo tak, z jednej strony mapy wyglądają fajnie, wrzucimy sobie jakąś nawigację z poziomu komputera, to wtedy ładnie prowadzi nas po szlaku. Ale jeżeli chcemy znaleźć coś z poziomu zegarka, to nie, to jest dalej dramat, tego się nie da chyba przeskoczyć. Czekam na kolejne edycje, może któryś zegarek w końcu to zmieni, żeby to wyglądało tak jak w telefonie. Pyk, pyk, wcykuję sobie miejsce, w które chcę dotrzeć, on rysuje mi ślad i mnie prowadzi. W tych zegarkach tak to nie wygląda, niestety. Co za to jest fajne, to nakładki pogodowe na żywo, czyli możemy sobie zobaczyć fronty pogodowe, co czasami może faktycznie uratować nam tyłek. Łączność LTE, InReach i rozmowy. Tutaj mamy 3 stopnie. Pierwsze, łączność satelitarną. Jeżeli często jesteśmy gdzieś, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowych, to wtedy to jest rozwiązanie dla nas. Nie potrzebujemy dodatkowych urządzeń. Za pomocą zegarka i wykupionego odpowiedniego planu możemy kontaktować się z otoczeniem, czy to z zespołem ratunkowym Garmina, czy po prostu być w kontakcie z bliskimi. Drugi poziom jest to LTE. Możemy po prostu zostawić telefon w domu i korzystać z zegarka, przez niego sobie rozmawiać. Ostatnia opcja jest taka, mamy przy sobie telefon, ale mamy go w plecaku, w kieszeni, nie chce nam się go wyciągać. Wtedy rozmawiamy sobie z poziomu zegarka i też to bardzo fajnie funkcjonuje.
Multimedia, czyli Twoje centrum rozrywki. Można powiedzieć, że Fenix 8 jest pełnoprawnym smartwatchem. Ma po prostu bardzo wiele elementów. Standardowo mamy Garmin Pay'a, możemy sobie płacić w sklepie za pomocą zegarka. Można korzystać z WhatsAppa prosto z nadgarstka. A co z muzyką? Parujesz sobie słuchawki z telefonem, możesz sobie ściągnąć muzykę ze Spotify'a czy z YouTube Music i to funkcjonuje. Jeden minus, Apple Music nie działa. Aktualizacja, która dostępna jest w najnowszych modelach od Forerunnera 970 przez Venu 4 aż do Fenix 8. EKG, HRV to już są takie standardy, które poprzednie zegarki również mierzyły. Nowość to dług snu. Tutaj najpierw asystent snu pokazuje nam, ile powinniśmy spać, potem dług snu weryfikuje, ile spaliśmy, no i powstaje nam ten dług snu. Jest to bardzo fajna funkcja, ale umówmy się, w realnym świecie to nie działa, bo gdy on mi pokazuje, że ja muszę spać 10 godzin, ale połączyć to potem z 2 treningami, pracą, rodziną, mission impossible. Ale to, co jest bardzo fajne w tej nowej aktualizacji, to to, że już z poziomu zegarka, jak załączamy na przykład bieganie, możemy sobie wybrać buty, w których pobiegniemy. Nie musimy tego już robić potem w aplikacji. Tak samo z rowerem czy innym sprzętem, z którego korzystamy przy danej aktywności. A dodatkowo w aplikacji możemy dodawać zdjęcia naszych sprzętów i na przykład dokumentować zużycie naszych butów. Jak wygląda, jak gdy były nowe, a jak gdy kończą swoją karierę. Stan baterii, a także co dokładnie wpłynęło na jej rozładowanie. Bardzo dokładne pomiary, które mogą nam potem podjąć decyzję w zarządzaniu zegarkiem. A właśnie, czy mieć ten always on, czy też nie. Dziennik stylu życia. To jest bardzo ciekawa funkcja. Na dzień dzisiejszy możemy rejestrować z poziomu aplikacji różne nasze działania, dobre, jak i niedobre. Od masażu i ćwiczeń rozciągających po późne spożycie kofeiny. Od teraz możemy robić to nie z poziomu Garmin Connect, a z poziomu właśnie naszego zegarka. Jest też widget monitorowania naszej masy ciała. Prosto z naszego zegarka. Jeżeli mamy wagę Garmin Index 2, wszystko to się ze sobą ładnie łączy. Podsumowanie i werdykt. Fenix 8 Pro Micro LED to technologiczny potwór. Ekran, który niszczy konkurencję, niesamowita precyzja GPS i tętna, pełna łączność LTE, InReach i możliwość rozmowy z nadgarstka, genialna latarka i inteligentne funkcje treningowe. Wady? No to na pewno bateria. 4 dni jest to dość mało. Da się przyzwyczaić, ale jest to jednak duży minus. Gabaryty. 19 mm grubości. Dla mnie to jest bardzo dużo. Szczególnie jeżeli idę do pracy, zakładam garnitur, wtedy on mi się po prostu nie mieści. No i cena. 3000 zł między AMOLEDem a mikroLEDem. Czy jest to tego warte? Z tym pytaniem muszę już Was zostawić. Czy to zegarek dla każdego? Zdecydowanie nie. To sprzęt dla kogoś, kto chce mieć absolutnie wszystko w jednym zegarku i nie boi się za to zapłacić. Ani ładować go 2 razy w tygodniu. A Wy wybralibyście wersję mikroLED czy AMOLED? Dajcie znać w komentarzach, pamiętajcie, czytam wszystkie i odpowiadam. A jeśli ten film pomógł Wam w podjęciu decyzji, bardzo proszę, zasubskrybuj kanał, polub ten film, skomentuj, a ja tymczasem biegnę na następne testy. Dzięki, pa!